Jak ja mieć będę 20 lat, zacznę oglądać nasz piękny świat. Usiądę w wielkim ptaku motorze i wzniosę się wszechświata przestworzę. Popłynę, pofrunę w świat piękny daleki, popłynę, pofrunę przez morza i rzeki. This monument was inspired by the poem of Abramek Koplowicz. He was a boy from the Łódź ghetto and he was a teenager. He wrote his poem probably in 43. He was dreaming about his future, what he will be doing when he will be 20. Unfortunately, in August 1944, he was deported to Auschwitz-Birkenau and he was killed. But we have his poem and it helps us to talk about the ghetto and about isolation during the war for kids. To jest mało znany fakt, że w Łodzi był ulokowany obóz koncentracyjny dla dzieci, zwany Małym Auschwitz. Na tym miejscu pęknięte serce Łodzi. Prokuratorzy tutaj badający zbrodnie hitlerowskie oczywiście znali te, natomiast dopiero wiele lat po wojnie Muzeum jest instytucją kultury. Wśród zadań, które realizujemy, staramy się odzyskać to, co jeszcze przetrwało. Docieramy do świadków, docieramy do tych, którzy posiadają w swoich zbiorach zdjęcia, dokumenty. Staramy się te historie ocalić. Proszę Panią, ja pamiętam z pobytu w obozie. Dzieci od 2 do 8 lat mieszkały w 2 takich budynkach. Już nastał taki ciągły normalnie dowód tych dzieci, to był tam dziewczęta i chłopcy. To był obóz, największy obóz w Europie dla polskich dzieci. Natomiast samo wyzwolenie, jak otworzyli bramy, Niemcy uciekli. Nie zdążyli normalnie zniszczyć dokumentacji. I te starsze dzieciaki, które wiedziały, w którą stronę iść do domu, to szły do domu na piechotę. To był styczeń, 45 rok, 15 stopni mrozu. Takich dzieciaków, które już miały 12-13 lat. Drugą dziewczyną, które się tam kolegowały normalnie w obozie, wróciły z powrotem do obozu. I ta dziewczyna, Gertruda Nowak, znalazła swoją teczkę od aresztowania do wyzwolenia, nienaruszoną. Ta teczka jest teraz w muzeum już. I to jest jedyny dokument, który świadczy, że był to obóz taki sam jak dla dorosłych w innych miejscach. Nie dysponujemy niestety wieloma świadectwami dokumentującymi cierpienia dzieci w pole Jugendverwahrlager. Tutaj mogą zobaczyć Państwo teczkę osobową dziewczynki o nazwisku Gertruda Nowak. Dziewczynka została zesłana do obozu jako tzw. Terroristenkinder. Dzieci traktowane były w obozie jak przestępcy. Pobierano im odciski palców, zakładano kartoteki osobowe.
Kilka miesięcy później dwaj bracia Gertrudy zostali przeniesieni do innych obozów. Tylko jeden z nich przetrwał wojnę. Tutaj mogą zobaczyć Państwo świadectwo zgonu wystawione w KL Auschwitz siostrze i matce Gertrudy. W obozie tym zginęła również druga jej siostra. Kolejnym typem źródeł informujących nas o sytuacji w obozie były pisane przez listy dzieci. Tutaj mogą Państwo zobaczyć list napisany przez Gertrudę Nowak i wysłany do jej cioci. Czytając podobne listy, musimy pamiętać o tym, że poddawane one były bardzo wnikliwej obozowej cenzurze. Świadczy o tym napis niemiecki geprüft, umieszczony na odwrociu listu. W kolejnym liście inna dziewczynka informuje swoich krewnych również o tym, że sytuacja w obozie jest bardzo dobra. Zastanawia jednak ostatnie zdanie listu. Informuje ona w nim swoją mamę, że musi przyjechać do obozu, inaczej niczego nie zrozumie. Pierwszy dzień, kiedy zaczęła się wojna, już pod wieczór tak pomyślałam, siedziałam po prostu i miałam bardzo dużo myśli. Pomyślałam, że byłoby dobrze, jakby te myśli gdzieś tam wylałam, tak powiedzieć. I zaczęłam pisać sobie w takich notatkach na telefonie po prostu swoje myśli. Nie wiem, czy to przekażę może moim dzieciom, ponieważ kiedy będę miała dzieci kiedyś tam w ileś lat, to zawsze chyba będę też mówiła, że wszystko będzie dobrze i oby nie było wojny. No to, bo jak tak też do mnie tak mówili, więc... Ale ja zawsze tak nie rozumiałam tego wyrazu, tej jakby... A teraz to rozumiem. Ми не вірили до кінця, а 24 лютого о 5 ранку вже лунали вибухи в місті Києві. Дуже багато людей. Ми, коли їхали в Лодзь, ми бачили всі зруйновані будинки. І, мабуть, я плакала, тому що мені було дуже шкода тих людей, які дуже боялися. Przefruny nad wielką wyspą kangurów i nad szczątkami Pompeji murów, nad świętą ziemią zakonu starego i nad ojczyzną Homera słynnego. Się będę zdumiewał nad pięknym światem, chmura siostrzycą, wiatr będzie mi bratem. Łódź has a long history. In 2023, we will celebrate 600 years since the city got the city rights. In the beginning of 20th century, Łódź was one of the biggest textile city in eastern part of Europe. Byli ludzie ze wszystkich stron, z Europy tu byli Rosjanie, bo to było Imperium Rosyjskie, byli Polacy, którzy tutaj żyli w środkowej części Polski, byli Żydzi, których też bardzo dużo było w Polsce, byli Niemcy, którzy tu przyjeżdżali, no i byli przedstawiciele szeregu innych narodów, Czesi, Turcy i tak dalej, i tak dalej. Czyli to było miasto wielonarodowościowe. The Second World War completely destroyed diversity. Especially because most Jewish citizens were killed, exterminated during the war. Since 2014, and especially after 2022, after the war with Russia, we have here a lot of Ukrainians, people from Belarus, but also some other nations. So now we are again very diversity, but they are different cultures than before the war.
I think Łódź is very open for diversity, maybe because of its history. Why do we teach? We teach to make change, and we see the world doesn't change, so we have to teach more. These kids, the new young Polish kids, learn from this history, but I hope also they learn empathy. I was trying to think, it could be my child, it could be my sister, so maybe if we think in this way, we will not do something wrong to these people. I believe that if some soldiers will feel it, that it could happen to my kids, they will not do it to the other kids.